występują. Drugi raz. Cześć. Cześć. To ciężka praca. Dużo pierdół. Sprzątanie, sortowanie, noszenie. Nie szkodzi. A do tego kiepsko płatna. Ile? Szukamy pracownika. Poproszę czarną kawę. Na miejscu czy na wynos? Na wynos. Sprzątanie, sortowanie, noszenie i to za nieduże pieniądze. Nie szkodzi. Jesteś zamożna? Nie wiem. Żartuję.
Podoba mi się tutaj. Jak się nazywasz? Keris Cook. Twoja mama lubiła Westona? Kogo? Brian, poznaj nową koleżankę. Przynieść resztę pudeł? Tak. Zostawię was z tym. Mieszkasz w okolicy? Tak. Mogę cię o coś zapytać? Pewnie. Jesteś mordercą? Gwałcicielem? O co ci chodzi? Tylko się upewniam. Czy jestem przestępcą? A jesteś gejem? Nie. Szkoda. Dlaczego? Przenocujesz mnie? Ja nie... Dopiero przyjechałam do miasta. Nie potrzebuję kochanka, tylko łóżka. A więc? Niech będzie. Dzięki. Co? Muszę zabrać rzeczy. Pomóc ci? Pyszne. Skąd jesteś? Skądś. Jesteś morderczynią? Nic mi o tym nie wiadomo. Pozmywam. Gdzie zamierzasz spać? Coś znajdę. Potrzebujesz czegoś? Nie, dobranoc. Dobranoc. Cześć. Cześć, jak się masz? Co masz na liście? Sprawdźmy. Kilka drobiazgów, biżuterię, 2 zegarki, GPS-a, iPoda i 3 pistolety. Nie sprzedajemy broni. Tylko mówię, co jest na liście.
Sprawdzę to. Mogę w czymś pomóc? Jesteś nowa. Dostaliśmy nową dostawę książek. Ta mi pasuje. Dobrze, ale jest ich więcej. Przeczytam tę. Tutaj? No tak. Ten facet chce przeczytać całą książkę w sklepie. To pan Gabardi. Przychodzi 4 razy w tygodniu. Pozwalasz mu? Nie uszkodzi książek. Idealnie. Pomóc ci? Potrzebujesz czegoś? Nie, dobranoc. Dobranoc. Tak na przyszłość wolę więcej mleka. To jeden z nich. Skąd go masz? Proszę, Roger Phelps i spółka. Zapiszę ci numer. Może zjemy razem kolację. Wybacz. Wciąż zgrywasz niedostępną? Co u twojej żony? Mój brat ma urodziny. Mogę wyjść wcześniej? Dzisiaj? To jego urodziny. Liczyłam na to, że zostaniesz dłużej. Wybacz. Keris, nie podałaś mi swojego numeru ubezpieczenia. Zapomniałam o tym. Potrzebuję go. Przepraszam. Muszę dzisiaj wcześniej wyjść. Zostaniesz dłużej? Pewnie. Klucze? Zgaś światła i wyłącz ogrzewanie, zanim zamkniesz. Dobrze. Jakieś pytania? Gdzie jest termostat? Ustaw na 15 stopni. Dobra. Nocujesz dzisiaj? Nie, ale dzięki. Pewnie. Doszedłeś już do spotkania z Gertrudą Stein? Już dawno. Czytałaś ją? Najwidoczniej. Hemingway należy do grona najlepszych, nie uważasz? Mogę cię o coś zapytać? Oczywiście. Dlaczego czytasz w sklepie, a nie w bibliotece? Bo to jest lepsze. Dlaczego? Czuję, że coś uchodzi mi na sucho. Każdy z nas ma w sobie odrobinę złodzieja. Nie mogę rabować banków ani kraść aut, więc przychodzę tutaj. Mówisz, że w głębi duszy jesteś przestępcą? Jak my wszyscy. Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dobra.
Mogę pani zaoferować mięso z krowy w 100% karmionej trawą, bez hormonów, antybiotyków i konserwantów. Mamy też lokalną, bardzo świeżą wieprzowinę. Równie gorąco polecam nasze kiełbaski, zrobione dzisiaj. Świetnie. Wcześniej przyszłaś. A co? Nic. Cześć. Jest za wcześnie. Gdzie tak dobrze się bawiłaś? Wstyd się przyznać. Na kolacji z detektywem? Na 25-leciu ukończenia studiów. Młodo wyglądasz. Zostajesz z nami. Witam. Na co się gapisz? Ja tylko podglądacz. To wszystko na dziś. Jest ich mnóstwo. Robi się późno. Chciałabym skończyć. Może znowu zamknę sklep. Masz formę. Zgadzasz się? Jesteś szalona. Łatwo się wkręcam. Pamiętaj o świetle i ogrzewaniu. Dobrze? Dobranoc.
Czy ty nie masz życia? Cześć. Cześć. Niedługo przyjdzie dostawa. Dobra. Keris, już idę. Potrzebuję twojego numeru ubezpieczenia do wypłacenia pensji. Jutro go przyniosę, obiecuję. Dopilnuj tego. Mogę zostać dziś dłużej? Co z tobą? Łatwo się wkręcam. Ale w coś takiego? Ty też się wkręciłaś. Tylko się nie wypal. Spokojnie. Chciałem tylko... Przeprosiny przyjęte. Nie przeprosiłem, ale przeprosisz. Dla ciebie. To urocze. Dla ciebie. Dziękuję. Ukradłem je. Z kwiaciarni. Nikt nie pilnował wystawy na zewnątrz. To przestępstwo. Świetnie mi z tym. Nie przyjmę ich. Niszczysz całą zabawę. No cóż. Chcesz, żebym się przyznał? Już to zrobiłeś. Kłamałem. Zapłaciłem za nie. W takim razie dziękuję. Zepsułaś mi frajdę. Słyszę cię. Wzywam policję. Przyniosłam numer ubezpieczenia. W samą porę. Mam dla ciebie ważne zadanie. Co tylko potrzebujesz. Chcę, żebyś usiadła na krześle i poczytała książkę. Jak się masz? Dobrze. Napijesz się kawy? Czy to przeprosiny? Ale za co? Za podglądanie. Coś ci powiem. Podczas pracy natknąłem się na kobietę, która zachowywała się jak mała dziewczynka mierząca ubrania swojej mamy. Po prostu oniemiałem. Przepraszam za to.
Nie doczekasz się lepszych przeprosin. Były bardzo ładne. Przyjmuję. Byłaś tu wieczorem? Przez chwilę, a co? Doszło do kilku włamań. Zauważyłem ślady na tylnych drzwiach sklepu. Słyszałaś coś może? Złapaliście sprawcę? Jeszcze nie. A więc? Niczego nie słyszałam. Powinnaś wprowadzić tu jakieś zabezpieczenia. Coś się stało? Chyba ktoś próbował się włamać. Chciałam najpierw powiedzieć to tobie. Dlaczego? Żebyś mogła załatwić to po swojemu. To miłe. Myślisz, że wrócą? Lepiej nie ryzykować. Mogę do ciebie wpaść? Ugotuję coś. Dobra, ale nie zostanę na noc. Jak chcesz. Gdzie nauczyłaś się gotować? Nie pamiętam. Od mamy? Nie chcę rozmawiać o sobie. Jaki sekret skrywasz? Żaden. Byłaś w więzieniu? Może. Jak to może? Wiedziałabyś o tym. Co z tobą? Sama nie wiem. Nie pamiętam. Chyba nie nadążam. Nie pamiętam, co robiłam, zanim dotarłam do tego miasta. Ocknęłam się na spacerze. Nie mam pojęcia, co działo się ze mną wcześniej. Masz amnezję. Chyba tak. Nie wiem, kim jestem, nie wiem, skąd pochodzę i czy mam rodziców lub rodzeństwo. Nie wiem, czy studiowałam albo służyłam w armii. Mam pustkę w głowie. Nie nazywasz się Keris Cook? Nie wiem, jak się nazywam. Nic o sobie nie wiem. Dlaczego nie pójdziesz na policję? Może ktoś cię szuka. Najpierw chcę poznać samą siebie. Muszę to rozegrać po swojemu. Nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Dobrze, nikomu, nawet Tiffany. Dobrze. Jest Tiffany? Sprawdzę. Przyszedł detektyw. Nowa stylówka.
Przyniosłem listę. Gitara Fender Stratocaster Vintage, zestaw kryształowych kieliszków, miedziano-mosiężne pudełko na figurki. Daj mi ją. Mam wieści. Dawaj. Jesteśmy z Jane w separacji. Wyprowadziłem się w zeszłym tygodniu. Chciałem, żebyś wiedziała. Teraz już wiem. Teraz już wiesz. W porządku? Tak. Widziałaś pana Gabardiego? Ostatnio nie. Ciekawe, czy nic mu nie jest. Może wyjechał. Może. Chcesz pogadać? Rozwiesiłaś już kurtki? Marsz? Tak. Jesteśmy starymi znajomymi. Słyszałam, że byliście razem. Małe miasto. I że cię zostawił, żeby poślubić inną. Bardzo małe miasto. Co jeszcze wiesz? Uważaj na niego, mam złe przeczucie. Coś jeszcze? Rozwiesiłam kurtki. Widziałeś pana Gabardiego? Nie. Kiedy ostatnio go widziałeś? Chyba kilka tygodni temu. Co robisz? Szukam adresu. Idziemy na lunch? Przeczytałem artykuł o utracie pamięci. Powinnaś pójść do lekarza, żeby sprawdzić, czy nie masz urazu mózgu. A myślisz, że mam? Nie umiem tego ocenić. Ja też nie. Może sam powinieneś przejść się do lekarza. Zapomnij, że coś mówiłem. Wiem, że masz dobre zamiary. Zawsze pytasz o mnie. Opowiedz coś o sobie. O mnie? Nie ma o czym mówić. Chcesz przepracować całe życie w sklepie? Biorę życie, jakim jest. Studiowałeś? Tak. Gdzie? Na uczelni Vermont. Jaki kierunek? Zarządzanie administracyjne. Co to? Uczysz się, jak prowadzić sklepy i tak dalej. Chciałbyś mieć swój własny sklep? Może. Nie brzmisz na zdecydowanego. Nie lubię myśleć o przyszłości. Dlaczego? Bo jest mi dobrze tak, jak jest. Nie pragniesz czegoś więcej? Nie. Wiem, że to nie w porządku. Serio? Często to słyszę. Jak się z tym czujesz? Winny. Dlaczego? Bo powinienem tego chcieć, ale tak nie jest. Może nie pragniesz zbyt wiele. Może. A ty czego pragniesz? Czegoś. Jeszcze sama nie wiem czego, ale czuję, że jestem blisko. Czegoś, co będzie tylko moje i nikt nie będzie mógł tego komentować. Powinniśmy wracać do pracy. Halo? Zgadnij. Co? Właśnie się rozpakowałem. Marsz. Sama zobacz. Dzwonię, żeby... Po prostu czujesz się samotnie. To nie ma nic wspólnego ze mną.
I tu się mylisz. Chodzi tylko o ciebie. Nie zaczynaj. Czy kiedykolwiek cię przeprosiłem? Nie musisz. I tak przepraszam. Piłeś? Tylko kilka piw. Rozłączam się. Poczekaj. Chciałem tylko powiedzieć... A to ci niespodzianka. Wejdź. Wezmę twoją kurtkę. Dawno cię u nas nie było, więc postanowiłam wpaść. Myślałaś, że umarłem? Tak. Spodziewałam się, że zastanę cię martwego w śmierdzącym mieszkaniu. Dobra, wystarczy. Dlaczego przestałeś przychodzić? Rozchorowałem się. Przykro mi. Czuję się już nieco lepiej. Mogę ci jakoś pomóc? Może ugotuję rosół. Usiądź. Czy to? To ty? Tak, kiedyś. Jesteś muzykiem i dyrygentem. Leslie Uggams, John Rivers. To twoja żona? Nie. Carol Channing, Juliette Prowse są sławni? Wszyscy byliśmy. Dawno temu. Masz ciekawą przeszłość. Każdy ją ma. Ale liczy się przyszłość. Jak się nazywa? Miles. Zaparzę herbaty. Nie znoszę jej. To co mam zrobić? Usiąść. Wyglądasz okropnie. Dzięki. Mówię serio. Serio dziękuję. Dlaczego? Byłem chory. Nie o to mi chodzi. Wyglądasz na smutnego. A teraz? Na smutasa z głupim uśmieszkiem. Poddaję się. Naprawdę? No co? Poddajesz się? Czasami ciężko to wytłumaczyć 20-parolatce. Życie bywa... Chcesz herbaty? Nie znoszę jej. Przyniosłam ci coś. Oddaj, gdy skończysz. Cześć. Marsz? Mam zestaw zabytkowych kart baseballowych Ediego Collinsa z drugiej bazy
Charlie'ego Gestwicza, miotacza z Detroit Wolverines, Texa Erwina, łapacza z Brooklyn Dodgers i Cy Younga z autografem. Całkiem cenny towar. Sam Cy Young jest wart $2000. Nawet więcej. Zostawię ci listę. Coś jeszcze? Wybaczysz nam na chwilę? Pewnie. Miałem na myśli, żebyś dała nam chwilę. Ja tylko... Nie zaczynaj. Chcę, żebyś wiedziała, że o tobie myślę. Jestem zajęta. Na razie. Dokąd mnie zabierasz? To niespodzianka. Możesz mi... To bank. Widzę. Co tu robimy? Badamy teren. Wypatruj ukrytych kamer. Jak mam je zobaczyć? Użyj wyobraźni. Pamiętasz nasz wyjazd do Cambridge? Kupiłem ci wtedy seksowną sukienkę. Wiele pamiętam. Przecież cię przeprosiłem. Nie chcę z tobą rozmawiać. Powiedział, że to jego samochód i że nie wiedział, że jest kradziony. Żałosna wymówka. I to jak? Nie chcę rozmawiać. Jest urocza. To dobra dziewczyna. Wiesz, co dziś zrobiła? Co? Ułożyła 60 naparstków według koloru, wielkości i kształtu. To dopiero żmudna praca. Lubisz ją. Posłuchaj, nie chcę z tobą rozmawiać. Potrzebujesz kogoś, żeby móc opowiedzieć o swoim dniu, ale nie ciebie. Nie dziwię ci się. Bawisz się w odwróconą psychologię? Jakim cudem zawsze potrafisz mnie przejrzeć? Nie zawsze. Nie, gdy tego potrzebowałam. Mam jeszcze raz przeprosić? Rozłączam się.
Pora wstawać. Cholera. Co tu robisz? Nie wróciłaś do domu? To jest mój dom. Muszę iść do łazienki. Idiotka. Idiotka. Pewnie oczekujesz wyjaśnień. Nie masz mieszkania, więc wprowadziłaś się tutaj? Dokładnie. Zwolnisz mnie? A powinnam? Mam nadzieję, że nie. Dlaczego? Bo chcę tu pracować z tobą i Brianem. Nie możesz tu zostać. To strefa przeznaczona wyłącznie na cele komercyjne. Nie chciałam robić ci problemów. Powinnam być na ciebie zła. Nie masz kasy na mieszkanie? Inaczej bym tu nie spała. Dobra, zrobimy tak. Możesz spać w moim gabinecie, dopóki nie znajdziesz mieszkania. Nie wiem, jak ci dziękować. Posprzątaj. Zobaczymy się na górze. Nie możesz przesiedzieć tu całego dnia. Muszę zrobić obiad. Rozkłada się ją tak. Ciągniesz i gotowe. Ręczniki są w łazience. Wiem, że jest mała. Jest idealna. Halo? Kto mówi? Keris. A kto mówi? Jest Tiffany? Nie, poszła na randkę. Co? Wróci pewnie jutro. Jestem. O co jej chodzi? Próbuje mnie chronić. Niech się nie wtrąca. Nie wtrącaj się. Co tam? Widziałam dwóch ochroniarzy. Stali tu i tu. Nino i Alfonso wejdą bez masek. Dlaczego są Włochami? Tak głosi tradycja. Najlepsi rabusie są Irlandczykami. Myślałam, że Włochami. W przestępczości zorganizowanej. Słyszałaś kiedyś o znakomitym włoskim rabusiu? Sean i Murphy wejdą tędy. A ja będę udawał, że chcę zrealizować czek.
Założysz maskę, chłopcy wyjmą spluwy, a ja krzyknę: to napad. To trochę kiczowate. Powinnaś zemdleć, zanim zdążysz cokolwiek powiedzieć. Dobra. Kto będzie prowadził? Guido. To znaczy O'Reilly. Jest niezły. Potrzebujemy takiego kierowcy. Spotkamy się w kryjówce po godzinie. Co ty na to? Musimy to dopracować. Masz kłopoty. Ja? Kerry zdała ci fałszywy numer ubezpieczenia. Dlaczego to sprawdziłeś? Taką mam pracę. Imię też jest fałszywe. W Ameryce żyje około 80 Kerry's Cook i żadna z nich nie jest nią. Nie wiem, co powiedzieć. Lepiej to załatw, żeby nie mieć problemów z federalnymi. Masz 5 dni na zgłoszenie fałszywego numeru ubezpieczenia. Kerry's? Nic o sobie nie wiesz. Nie chcę sprawiać problemów. To ty masz problem. Co mam zrobić? Przysłał mnie detektyw Marsh. Wejdź, maszyna jest zepsuta. Musimy skorzystać ze starej metody. Następny palec. 4 palce lewej ręki. A teraz prawej. Wystarczy. Stań bokiem. Przyszli twoi rodzice. Musisz stawić temu czoła. Megan. Tak mam na imię? Usiądźcie. Zostawię was samych. Jak się czujesz? Dobrze. Megan. Nie wiem, kim jesteście. Jestem twoją matką, a to twój ojciec. Nie pamiętam was. Kochamy cię. Nie znam was. Na razie nas nie pamiętasz, ale znajdziemy ci najlepszych specjalistów. Mam jakiś wybór? Oczywiście. Nie chcę się z niczym śpieszyć. Ułożyłam sobie tu życie. Nie możecie mi go odebrać tylko dlatego, że czegoś nie pamiętam. Jesteśmy rodziną. Pewnie tak. Ale nie wiem, czy tego chcę. Megan, przykro mi. Próbujemy cię zrozumieć. Zrobicie coś dla mnie? Pewnie. Potrzebuję swojego numeru ubezpieczenia. Dobrze.
Jeszcze jedno. Na razie mówcie do mnie Keris, ale nazywasz się Megan. Nie bądź idiotką. Cześć. Nie widzę żadnych urazów. Czy miewasz bóle lub zawroty głowy? Nie. To dobrze. Wszystko wydaje się być w porządku. Mógłbym zrobić ci rezonans, ale to nie jest konieczne. Straciłaś apetyt? Nie. No cóż. Nic więcej nie mogę zrobić. Miło wyjechać z miasta. O czym myślisz? Wyobraź sobie, że urodziłeś się jako dorosła osoba i istnieje dla ciebie tylko teraźniejszość. Dobra. Aż tu nagle... Wezmę sałatkę z tuńczykiem. Dobrze, ja też. A ty, Megan? Znaczy Keris? Specjały wyglądają dobrze. Poproszę grillowany ser z pomidorami. Dobrze, z cheddarem? Pewnie. Dziękuję. Nie znosiłaś grillowanego sera. Serio? Zastanawiałaś się, co dalej? Możesz wrócić z nami do domu. Miałabyś piękny dom, samochód, karty kredytowe, przyjaciół. Znaleźlibyśmy ci specjalistów. W końcu mieszkamy w Princeton, który uwielbiasz. Mogłabyś pójść na studia, może znaleźć pracę. Tata ci pomoże. Po co masz harować za marne grosze w sklepie z używanymi gratami? Co o mnie wiecie? Wszystko. Znamy cię od urodzenia. Po prostu masz gorszy okres, nie przejmuj się tym. Wszystko się ułoży. Przepraszam na chwilę. Dzięki za podwózkę. Nie ma sprawy.
I tak chciałem spotkać się z kumplami z Bostonu. Co to za lekarz? Moi rodzice ją znaleźli. Dr Lillian Scharf, neurolog, psychiatra, autorka ponad 20 książek o utracie pamięci. Ukończyła Harvard z wyróżnieniem, na którym wykłada i tak dalej. Brzmi drogo. Moi rodzice płacą. Fajnie mieć dzianych rodziców. To są ci twoi kumple? Tak. Megan Carys Cook Robbins? Bóle głowy? Nie. To dobrze. Rozejrzyj się po pokoju i powiedz, co widzisz. Krzesło, na którym siedzisz, biurko, telefon, plakaty, kominek. Co pamiętasz? Tylko tyle, że lubiłam muzykę. Pamiętasz może, czy przebywałaś w pobliżu czegoś elektrycznego? W sensie? Czegoś o wysokim ładunku. Nic nie przychodzi mi do głowy. W porządku. Ile masz lat? Nie wiem, ale rodzice mówią, że 23. Co o nich sądzisz? Nie znam ich. Rozumiem. Czego dowiedziałaś się z mojego opisu pokoju? Tego, jak myślisz. To znaczy? Rzeczy można opisywać na różne sposoby. Niektórzy obsesyjnie skupiają się na szczegółach, zapominając o nazwaniu obiektów. Z kolei innym brakuje precyzji. Ty opisałaś pokój za pomocą ogólnych wzorów i kształtów, dzięki czemu wiem, że jesteś dobrze osadzona w rzeczywistości. To pozwala mi stwierdzić, że nie masz żadnych psychopatologicznych i fizjologicznych urazów. Dlatego skupię się na amnezji wstecznej, której nie towarzyszy uszkodzenie mózgu. Zazwyczaj leczy się ją wstrząsami elektrycznymi, tak jak w 1950 roku. Ostatni raz przed utratą pamięci widziano cię na koncercie rockowym. Zakładam, ale nie jestem pewna, że podczas koncertu podeszłaś za blisko źródła zasilania. Jak trafiłam do Vermontu? Nie wiemy. Czy masz jakiekolwiek wspomnienia z podróży? Nie. Nie szkodzi. Pamięć czasem powraca. Czasem?
Czyli czasem nie. Czasem nie. Co powiedziała? Uważa, że straciłam pamięć wskutek porażenia prądem na koncercie. Co zamierzasz? Nie wiem. A ty? Ja? Ty i detektyw. Nie powinnaś o to pytać. Skąd mam to wiedzieć? Badamy grunt. Dobra, zobaczymy. Nie traktuj tego poważnie. Dlaczego? To bardzo kreatywny koleś. Nuda doprowadza go do szaleństwa. Napad to przestępstwo, grozi mu dożywocie. A obrabował bank? Jeszcze nie. Sam plan nie jest przestępstwem. Za usiłowanie napadu na bank uważa się jakikolwiek rodzaj działania prowadzący do rabunku. Wtedy musiałby stworzyć prawdziwy plan. My tylko się wygłupialiśmy. Po co? Żeby go ocalić. Spróbuj unikać kłopotów. Potraktowali mnie poważnie. Uznali, że naprawdę mogę obrabować bank. Chyba źle to interpretujesz. Kiedy byłem dzieckiem, desery lodowe podawano z prawdziwymi piankami. Z czym? Z taką białą, klejącą słodyczą. Używali jej zamiast bitej śmietany. Coś się stało? Nie. Dogadujesz się z mamą? Wiesz, jak jest. Dlatego odszedłem. Myślałam, że miałeś dziewczynę. To było później. Jak tam w szkole? Nudno. Dlatego, że jesteś mądra. Pewnie tak. Mama też tak mówi. W końcu w czymś się zgadzamy. Znienawidzisz mnie. Nigdy. Na pewno. A co się stało? Chcę, żebyś wrócił do domu. Nie mogę. Każdej nocy słyszę, jak mama płacze. To nie wystarczy. A ja ci nie wystarczam? Nie musisz sprzątać. Wiem. Halo? Nie, rozumiem. W porządku? Marsz? Córka za nim tęskni. Tak mi przykro. Muszę się napić.
I said my man done left me. Left me. Feeling mighty low. I said my man done left me. Feeling mighty low. Feeling mighty low. He went up on that train. And he took all my dough. Tiff, będzie dobrze. Tęsknię za nim. Jutro będzie lepiej. Nie będzie. I got the old flame, good for nothing blues. I got the old flame, good for nothing blues. He ain't nobody's sweetheart. He ain't nobody's sweetheart. And he's gone away. And he's gone away. He's gone away. Cześć. Musimy pogadać. Musimy znaleźć jej faceta. Co? Dobrego faceta. Myślałem, że detektyw wrócił do żony. Cholera. Musimy znaleźć jej kogoś przystojnego, zabawnego, miłego i szaleńczo zakochanego w Tiffany. Jak? W sieci. Patrz, jaka byłaś słodka. A to twoja przyjaciółka z liceum, Marta Jennings. Uczy teraz matematyki. Miła dziewczyna. Spójrz na to. Przypominasz coś sobie? Nie. Daj sobie czas. A to święta Bożego Narodzenia. Twoja ciotka Helen przyjechała wtedy z południowej Afryki. Mieszka tam od 12 lat. Ciekawe. Polubiłabyś ją. Jest czarną owcą w rodzinie. Dlaczego tak uważasz? Ostro się buntowałaś. To dobrze. Kiedy widzieliście mnie po raz ostatni? Gdy wychodziłaś na koncert. Nie wróciłaś do domu. Obdzwoniliśmy wszystkich twoich przyjaciół. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Wynajęliśmy prywatnego detektywa. Co udało mu się ustalić? Nic przydatnego. Stanęliśmy na tym, że byłaś na koncercie. Pamiętasz, jak bardzo kochałaś muzykę? Wciąż ją kocham. A więc coś pamiętasz. Kto wie? Może ten? Nie. A ten? Wykluczony. To trudniejsze niż myśleliśmy. Facet to nie pizza. Nie można go zamówić. Głodny? Tak.
Jak z rodzicami? Wciąż mają nadzieję, że do nich wrócę. Może powinnaś. Serio? Dlaczego? Bo cię kochają. Wiem, że mają dobre intencje, ale... Wracajmy do pracy. Poczekaj. Dlaczego? Dlaczego to zrobiłaś? Chciałam coś sprawdzić. Musisz coś zobaczyć. Co? Ten koleś jest idealny. Dowiedz się, czy jest wolny. Jak? Wymyśl coś. No idź. Mogę w czymś pomóc? Nie, dzięki. Mamy świetne prezenty dla dziewczyny lub żony. To nie dla mnie. Dobrze. W razie czego służę pomocą. Dziękuję. Chyba jest wolny. Chyba? Tak. Mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Mieszka pan może w okolicy? Tak. Jak się pan nazywa? Clay. A pani? Keris. Miło cię poznać. Mnie ciebie również. Znasz Tiffany? Raczej nie. Jest właścicielką tego sklepu. Powinieneś ją poznać, jest cudowna. Pójdę po nią. Dobrze. Musisz poznać Kleja. Kto to? Mój stary znajomy. Cześć. Cześć. Słyszałam, że jesteś znajomym Keris. Kogo? Moim. Dopiero się poznaliśmy. Co ty knujesz? Wygląda na to, że moja asystentka bawi się w swatkę. Brian? Chwileczkę. Keris, to twój tata. Halo? Co planujesz? Zbrodnie. Wymyśliłem plan napadu na bank. Chyba nie. Piszę powieść. To cudownie. Wszyscy bohaterowie są Irlandczykami. Jedynie szef jest Włochem. Grunt, że są katolikami. Mogą się razem wyspowiadać. Rozważę ten pomysł. Napijesz się kawy? Nie, dzięki. Chciałam zobaczyć, jak się miewasz. Jak to jest mieć przeszłość? Słodko-gorzko, ale chociaż... Co? To było coś. I'm trying to remember, but the memories are so dim. Like the story has ended before it even begins. I walk with my heart untied, searching for a sign. A second chance has come now, a brand new day. Chance to make count, another love, another life. And though I didn't plan this, it's my twice upon a time. Maybe I've been here, maybe I know you, but I can't tell. It's all I had
A second chance has come now. A brand new day to make mine. And though I didn't plan this, I know I'm gonna be alright. A second chance to make count. Another love, another life. And though I didn't plan this, it's my twice upon a time. Nic ci nie jest? Nic ci nie jest? Just a little confused. Jestem skołowana. I'm Dlaczego? looking at these pictures and Oglądam zdjęcia, na których wyraźnie widać, że to ja, tell that it's me, ale nie but czuję, jakbym to była ja. it doesn't feel like me. Wiesz, co myślę? What? Co? Lubię cię taką, jaka jesteś. Naprawdę? Jutro wyjeżdżamy. Myślałaś o powrocie do domu? Myślałam. I nie podjęłam jeszcze decyzji. Pamiętaj, że zawsze możesz do nas wrócić. Dziękuję. Jak zamierzasz podjąć decyzję? Mówiłam, że jeszcze nie wiem. Nie pytam o twoją decyzję, tylko o sposób, w jaki ją podejmiesz. Jak o tym myślisz? A jak powinnam? Powinnaś zadbać o swój interes. Poprzemy każdą twoją decyzję. Musisz wiedzieć, że to dla nas trudne. Kochamy cię. Myśleliśmy, że cię straciliśmy. Potem jakimś cudem cię odzyskaliśmy tylko po to, by ponownie cię stracić. Wiemy, że tobie też jest trudno. Widzisz nas jako obcych ludzi, którzy próbują wpłynąć na twoje życie. Wszystko się ułoży. Cześć. Nie czekaj na mnie. O której będą? Około 10:00. Może być miło. Pewnie. O której przyjadą? Niedługo. Podjęłaś słuszną decyzję. Naprawdę? Na twoim miejscu zrobiłabym to samo. Dziękuję za wszystko. Wygodnie ci?
can't do this. Nie mogę tego zrobić. Co? I just Nie can't. mogę z wami jechać. I can't go. I Myślałam, thought I że could, mogę, but I ale can't. nie I'm dam sorry. rady. Przepraszam. Jesteś pewna? Can I ask you a Mam favor? prośbę. Not gonna get rid of me as Nie easily as you pozbędziesz thought. się mnie tak łatwo. Welcome home. Witaj w domu. Need anything? Potrzebujesz czegoś? Yeah, Tak. What? Czego? you. Ciebie. I need you too. Ja ciebie też. Really? Naprawdę? Really. Naprawdę. You want some company Mogę do tonight? ciebie I'll wpaść? cook. Ugotuję coś. You staying over? Zostaniesz na noc? We'll see. Zobaczymy. Scenariusz i reżyseria. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski. I'm trying to remember, but the memories are so dim. Like the story has ended before it even begins. I walk with my heart untied, searching for a sign. A second chance has come now. A brand new day to make mine. And though I didn't plan this, I know I'm gonna be alright. A second chance to make count. Another love, another life. And though I didn't plan this, it's my twice upon a time. Maybe I've been here, maybe I know you, but I can't tell. It's all I have now, 'cause there's nowhere to run away from. Second chance. A second chance. A second chance has come now. A brand new day to make mine. And though I didn't plan this, I know I'm gonna be alright. A second chance to make count. Another love, another life. And though I didn't plan this, it's my twice upon